Trzeci serwis, podcast Lecha Sidora. Ja nazywam się Dawid Dobrasz. Drugi tydzień Rzymu wystartował. Iga Świątek miażdży Naomi Osakę. Awansuje do ćwierćfinału, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ze mną oczywiście twórca tego podcastu, niekwestionowany autorytet tenisowy Lech Sidor. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Poniedziałek wieczorową porą porozmawiamy sobie o tenisie. Od razu tak, łapa w górę, to jest na start. Komentarze, będziemy się dzisiaj do tego odwoływać. No i subskrypcje, kto jeszcze nie zostawił, zachęcamy, bo tu widzę do 6000 jest chęć dobicia, więc liczymy, że może dzisiaj się uda, ale to byśmy musieli mocne tezy tutaj rzucić. Panie Lechu, co to się wydarzyło? Bo my tak rozmawialiśmy, że nie, no chyba będzie ciężki mecz. Ten pierwszy set, wiadomo jak to Iga w drugim, no ale ja tutaj musiałem ostatecznie pędzić do studia, żeby zdążyć, żeby zacząć ten program w miarę punktualnie. I to takie pytanie jeszcze wyjściowe, czy to nie był jeden z najlepszych meczów Igi Świątek od może nawet Wimbledonu? No tak, to, akurat z takimi tezami to bym się delikatnie wstrzymał. Agresywnie, bo dlatego, że tenis rządzi się swoimi prawami i takie stare, niepisane tenisowe prawo i prawda zresztą mówi to, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Więc tak ten Wimbledon, który jak wiemy odbył się parę ładnych miesięcy temu, wyszedł świetnie Idze, to jego bym zostawił i teraz patrzymy na to, co tu i teraz. Mecz był dobry faktycznie, tylko że i ty, i ja, i pewnie nasi widzowie, i praktycznie cały tenisowy świat liczył na coś zupełnie innego. No bo nie oszukujmy się, na mecz Osaka-Świątek czekaliśmy od momentu, odkąd stery w obozie Osaki objął Wiktorowski. I wtedy już się mówiło, no czekamy, co to będzie, bo to tak troszkę po piłkarsku myśląc, przychodzi nowy trener, to jest ta nowa miotła, wprowadza nowe zasady, zawodnicy stają na rzęsach, chcą mu się pokazać z każdej strony, biegają, tak jak tydzień wcześniej jeszcze nie biegali, tak teraz biegają i w tenisie jest podobnie. I no, nie można się nie doszukiwać jakichś podtekstów. Mówiło się, że Wiktorowskiemu będzie łatwiej ustawić taktykę, bo Świątek zna na wylot, bo przecież tyle razem przeszli, tyle razem wygrali, tyle razem przegrali, że tu Osaka na starcie takiego meczu ma już fory. No jak się okazało, życie pisze zupełnie inne scenariusze i to, co miało być wielką, fajną, taką w cudzysłowie wojenką tenisową, dużym widowiskiem, dla mnie osobiście Włosi tutaj przestrzelili potężnie, bo w życiu bym się nie odważył ustawić tego meczu aż tak późno, mając przed sobą kilka spotkań. My i tak jest kibice tenisa w Polsce i tak mają szczęście, że to się odbyło na tyle szybko, bo grała Svitolina chociażby dosyć szybko, ale to mogło się zacząć dużo później i skończyć około 23. Martwi mnie i smuci mnie wręcz ten widok tych trybun, bo to widzę centralny kort na Foro Italico, naprawdę spora publiczność tam może zasiąść, a tutaj trybuny od początku meczu świeciły pustkami. Trudno uwierzyć, że Włosi się nie znają na tenisie, ale tam akurat w trakcie tego turnieju 60% jak nie więcej to są kibice przyjezdni, to są też turyści, którzy przyjeżdżają popatrzeć na Rzym, pochodzić, pozwiedzać, a przy okazji zobaczyć tenis na najwyższym światowym poziomie. No nie chciałbym więcej widzieć takich spotkań. Pamiętajmy, że były 4 wielkie szlemy z jednej strony, z drugiej siatki było 6 wielkich szlemów, w sumie 10, potężna liczba. No tylko dla takich liczb już tam przynajmniej te 8 tysięcy powinno siedzieć i one powinny mieć doping. Trochę smutno się gra zawodniczką tej klasy w takich okolicznościach, a Iga, no jak było widać, no dosyć brutalnie postąpiła, mimo że się przyjaźnią, to przyjaźń idzie na boczny tor, mogą sobie po meczu porozmawiać, zrobić kilka fotek, natomiast na meczu
To jest zupełnie co innego, tu nie ma żadnej przyjaźni. Iga była jak kat dzisiaj, po prostu bezbłędna. Fakt, że te warunki, które postawiła, które właściwie starała się postawić Osaka, one bardzo szybko, mówiąc kolokwialnie, brały w łeb, bo o ile był jakiś plan taktyczny, to ciężko było, patrząc na mecz, zrozumieć, jaki to jest plan. Wiesz, tak się mało działo w tym meczu. Mecz był tak jednostronny i z tak dużą przewagą Igi, że Osaka też, a znamy tę zawodniczkę nie od dziś, wiemy, że potrafi się obrazić, troszkę, wiesz, nos spuścić na kwintę i nie za bardzo ma ochotę wtedy do walki. No nic, no, dla nas, dla kibiców tenisa w Polsce dobrze, bo tak, po pierwsze jest awans do ćwierćfinału, tam czeka Pegula, bak tenisowy prawie full, zalany 98 na maksa. Zniszczeń żadnych nie widać na horyzoncie, bo wiadomo, że takie mecze pod dużą presją grane, to wtedy mogą się pojawić jakieś drobne urazy, jakieś kontuzje, naciągnięcia, bo to wszystko wynika z nerwowości. A tu jak nerwowość była, a pewnie była przez pierwsze gemy, bo był break, potem był rebreak. 2-0, 2-2 i potem 6 gemów z rzędu i potem nagle mecz, można powiedzieć, że się skończył tak, jakby ktoś uciął, mówiąc nieelegancko, siekierą, więc to opanowanie nerwów to właściwie była podstawowa sprawa dla naszej tenisistki. Opanować nerwy, wprowadzić swój tenis, bo ona gra trochę inaczej. Także mecz się odbył. Z dużej chmury mały deszcz. Nie, żeby zaraz mówić, że emocje jak na grzybach, bo tam było dużo jakości, bardzo fajnych kilka wariantów i z jednej i z drugiej strony, ale to jest trochę za mało, żeby zrobić z tego super widowisko. Okej, to jeszcze przejdziemy detalicznie do tego spotkania. Sonda pojawiła się na czacie, prawie 400 osób było przed chwilą, także dobijajcie, jesteśmy. Zostawiajcie łapę w górę, witamy się z wami. Jak daleko zajdzie Iga Świątek w Rzymie? 4 opcje, wygra cały turniej, zagra finale, dojdzie do półfinału, skończy turniej na ćwierćfinale. Dobra, ja coś kliknę, ale nie powiem co. A co pan kliknął? Słuchaj, najlepiej to bym kliknął to, co się sprawdzi. Tylko pytanie, co się sprawdzi, właśnie. Znaczy, tenis ma to do siebie, że jest nieprzewidywalny. To tak jak ten mecz, który się przed momentem skończył. Konia z rzędem temu, który by powiedział, że będzie 6-2, 6-1, że nie będzie walki. No ja byłem ostatni, bo ja chciałem zobaczyć fajne, zażarte widowisko z happy endem dla polskich kibiców, bo mam jeszcze w pamięci z 24 roku ten turniej w Roland Garros. Tak, te piłki meczowe, tą pogoń Igi. No tam się działy rzeczy niesamowite i po tamtym meczu, ja pamiętam, myśmy w redakcji Eurosportu oglądali ten mecz ekipą taką dużą, bo było dużo newsowców, tam to pomieszczenie z telewizorami było pełne. I pamiętam, że zaraz po meczu rozmawiałem, ja nie wiem, czy nawet z Karolem, który tam w tym twoim fotelu siedział. No raz jeszcze czuję, że czuję. Skóra wygrzana. Wielki fotel, tak. Skóra wygrzana. Powiedziałem, Karol, jak ona wyszła z takiego piekła, no to nie ma wyjścia, musi turniej wygrać. I tak bardzo często się dzieje, że jak zawodniczka jest jedną nogą poza turniejem, jak mówimy, że jest spakowana już w fotelu, praktycznie na lotnisko jedzie i odkręca takie spotkanie, to turniej powinna wygrać. Na razie nic takiego tutaj się nie dzieje. Największa przeszkoda, bo tutaj w nawiązaniu do tej ankiety chciałbym chwilę właśnie, bo ta ankieta jest zawsze bardzo ciekawa, bo to sympatie, kibice, wiesz jak klikają. Iga wygra cały finał, turniej, finał, czwarte zwycięstwo. Nie ma, czwarty tytuł. Natomiast tutaj trzeba wziąć pod uwagę jeszcze drogę Igi, bo mówiliśmy na początku, że od Osaki zaczynają się takie prawdziwe schody. A tutaj jak się cofniemy do rundy pierwszej. No właśnie, McNally, tak? Pierwszej, czyli drugiej dla Igi, to tam była McNally, która, nie wszyscy może pamiętają, albo może nie wszyscy oglądali, była jak sparaliżowana w pierwszym secie, miała tremę okrutną, wygrała co prawda pierwszy gem, bo tam był break na 1-0, ale potem przegrała 6 gemów po kolei. Ale już w Madrycie pokazała, że jest świetnie przygotowana fizycznie, że się przestała bać, że już nie chce być postrzegana jako tylko i wyłącznie zawodniczka singlowa. Deblowa, przepraszam, bo to była naprawdę fenomenalna. Ona zresztą z Igą kiedyś wygrała Roland Garros juniorów. Także w deblu. Także w deblu gra świetnie i coś się tam gdzieś zatrzymało, coś nie poszło. Idę jeden błąd, drugi błąd, zły wariant.
McNally się załapała na grę i potem zaczęła się walka taka prawdziwa. I tylko ten moment przypomnę. 4-3 Świątek, serwuje McNally, jest 40-15. I teraz możemy sobie zadawać pytanie, co by było, gdyby na McNally jeden chociaż punkt z tych dwóch wygrała, a zrobiłoby się po 4. Już jest zupełnie inny scenariusz, już jest zupełnie inna atmosfera. Nie 5-3 i serwis Iggy, czyli komfortowe warunki, że może trochę odetchnąć, tylko cały czas nerwówka, bo nie wiadomo, co się wydarzy, bo McNally trochę jednak nieobliczalna z tym stylem grania. A swoją drogą to powiem Ci, że bardzo żałuję, że więcej takich zawodniczek jak McNally nie ma w turze, w sensie takiej rozmaitości w graniu. Tenisa. Jedna rączka slice, świetny volej, dobra sprawność, nawet jak się broni, to ciekawie się to ogląda. No bo jednak, nie oszukujmy się, ten tenis poszedł w stronę siły, takiego grania trochę młotkowego z góry w dół, no, przewaga siły jest potężna. Widzimy, co Rybakina tak spiskował robi teraz. Dokładnie Także... tak, śledzimy sobie tutaj na bieżąco i trochę nam Pliszkowej szkoda, nawet sobie tutaj z Dawidem żeśmy zżartowali, że Pliszkowa przyzwyczajona do tego, że czasami wyjeżdża na rowerze z Rzymu. Jeden przyjęła, tak, 4-2. 4-2, czyli już teraz tak, nie będzie miała drugiego do kompletu. I te mecze po McNally okazuje się, że właśnie takie przetarcie, które często bywa początkiem dużych problemów, bo wiemy, jak ten turniej może się ułożyć, może zacząć się pod górę granie, takie ciężkie, nie wygrywasz łatwo, dużo zdrowia zostawiasz, prawie 3 godziny walki i może być albo coraz lepiej, albo coraz gorzej. No innego wyjścia nie ma. I to przetarcie, ten mecz z McNally pozwolił chyba Idze uwierzyć w to, że ona grając w trochę inny sposób, może do tego dojdziemy, bo jak pewnie będziemy... Czad już tutaj płonie, tak? Czad zapłonie, to będziemy pewnie odpowiadać. Natomiast to granie jest troszeczkę inne. Nie jest tak siłowe, nie jest tak dynamiczne, jak to było jeszcze za czasów Fiseta. Szczególnie ta końcówka za Fiseta była strasznie taka trochę nieobliczalna. Natomiast teraz to granie zrobiło się spokojniejsze, takie tempo umiarkowane, wszystko skalkulowane. I ona przechodzi kolejne rundy bardzo gładko z Osaką. Teraz czeka na nią Pegula, która też sygnalizuje dobrą formę. Świetny. Po drodze rowerek jakiś tam tutaj się komuś sprezentowała. Tak, teraz z Potawową trochę walki w pierwszym secie, drugi gładko. Czyli już wiemy, że przynajmniej w teorii tak łatwo jak teraz nie powinno być. No ale teraz bądź mądry i pisz wiersze. Z Osaką też miało być ciężko i też miało być na noże, a się okazało, że scyzoryczek taki malutki, pamiętasz, takie malutkie scyzoryczki miała Osaka, a wręcz miecz samurajski miała w dłoni Iga. I pamiętajmy też, że ta połówka, gdzie jest Iga, jest tak napakowana nazwiskami i taką jakością tenisową. Pegula, potem Rybakina, tak? Rybakina, która się odbudowała. Ona w Stuttgarcie wygrała, ale w Madrycie, nie wiem czy oglądałeś, między swoimi piłkarskimi zajęciami. Oglądam, ona miała minę dziewczyny, która ma serdecznie dość tenisa. Była znużona, zmęczona, nie mogła wykrzesać żadnej iskry. Wygrywała mecze, ale to było naprawdę taka droga przez mękę. Okrutnie się to oglądało. Przegrała dosyć szybko i właśnie wbrew pozorom ta porażka wczesna w Madrycie dała jej trochę wytchnienia. Widać, że jest teraz świeższa, że ma ochotę do gry, nabrała, wróciła czystość zagrań. Widziałem ten poprzedni mecz Rybakiny z Ealą, z Aleksandrą Ealą. No to Eala znana z tego, że po kortach ziemnych biega błyskawicznie szybko, oddaje, trzeba ją tam tym kołkiem... Kibice żywiołowi zawsze. Kibice, tak. Tym kołkiem osinowym trzeba ją tam dobijać, a z tym dobijaniem nie miała żadnego problemu Rybakina i robiła to wręcz perfekcyjnie, więc widać, że jest przygotowana na takie cięższe granie z możliwych. Czego bym sobie życzył zobaczyć właśnie przy takiej Rybakinie, zobaczyć bym chciał tą Świątek, która ewidentnie zmieniła swój tenis. Ja mówiłem, że nieraz i tutaj i w innych studiach, innych programach, że Pegula raczej, jeżeli miałaby zrobić krzywdę Świątek, to na korcie takim szybkim, twardym, bo ona gra dobrze z bloku, ona jest niska, bardzo ładnie pracuje w tym parterze na nogach, ładnie to blokuje, jest zawodniczką, która świetnie wykorzystuje siły nadlatujących piłek, takiej Sabalenki, właśnie Rybakiny, pod warunkiem, że nadąży, bo to też różnie z tym bywa. Natomiast na korcie ziemnym,
gdzie rotacja robi swoje, a wiadomo, że forehand Igi to jest podstawa trzymania, to tak jak w terminologii bokserskiej byśmy powiedzieli. Lewy prosty, Garda. hamuje, tak, lewy prosty. Teraz ten lewy prosty to już nie jest taki popularny, ale ta stara, pamiętasz, szkoła boksu, jeszcze przed Kosedowskim, jakbyśmy się tak historycznie wgryźli, to ten lewy prosty był strasznym hamulcowym. Zabójca. Nie dało rady tego sforsować. To właśnie taki lewy prosty to jest ten forehand Igi, który trzyma na dystans, bo ta piłka się bardzo mocno kręci, jest dużo mączki, jest dużo piachu na Foro Italico. To nie są korty madryckie, to nie są korty One są zbliżone paryskie. do paryskich chyba mimo wszystko, Wiesz tak? co? Taki... I tak i nie, bo w Paryżu zależy, jeżeli będzie na przykład wiało, a mączka jest w takim stanie takim dosyć sypkim, lotnym, bym powiedział, to bardzo często te tumany kurzu, które widać w Paryżu, nawet na tych wielkich kortach osłoniętych, powodują, że ta mączka jest wywiewana, robi się prawie asfalt, taki betonik. piszczące buty. Pamiętasz, jest bardzo dużo takich historii, że ktoś hamuje, rozpędza się, buty piszczą jak na cemencie. I to jest wtedy bardzo twardy kort i wbrew pozorom taki twardy ziemny kort to też jest na plus dla Igi, bo ona właśnie tym topspinem, ten topspin, no wystarczy wspomnieć Rafaela Nadala. No, mówiło się zawsze, że korty w Paryżu są bardzo szybkie. Tam nawet swojego czasu to Jedberg dawał sobie radę. On chyba do finału doszedł, gdzie z Changiem przegrał, a bardzo często grał serwis volley. Tam świetnie Patryk Rafter grał w tych czasach zamierzchłych trochę już jednak. Ale w zeszłym roku Boisson to świetnie wykorzystała, która doszła do półfinału. Tak jest. Ku ucieszy Francuzów. I to są takie czynniki, gdzie trzeba trochę inaczej patrzeć niż na pozostałe obiekty. Tak samo Madryt ma swoją specyfikę, bo jest wysoko, Rzym ma swoją specyfikę, szczególnie Campo Centrale, gdzie nie wiem, czy miałeś okazję być. Nie, tylko na Rolandzie byłem. Ja byłem, mnie się udało i powiem ci, użyję terminologii piłkarskiej, bo będzie ci łatwiej zrozumieć. Miałem ochotę zawsze pojechać, a potem to się spełniło. W reprezentacji dziennikarzy pojechaliśmy na taki mecz z gwiazdami Klickiego. Pamiętasz? Korona Kielce. Korona, pierwszy taki duży właściciel stadion I ten stadion, słuchaj, no graliśmy z nimi w jakimś potwornym upale, pamiętam. To wszystko w nawiązaniu do Foro Italico, żeby to ktoś nie myślał, że że legendy, inny, tak, że ja legendy jakieś tutaj uprawiam. I wyobraź sobie, że jakaś garstka widzów tam była. No, wiesz, rodzina, dziadek, babcia, setka się zebrała. Też przyjechał, tak. I oni siedzieli sobie za bramkami. I nawet takie skromne reakcje, jakieś brawka, jakieś tam okrzyki powodowały, że jak echo zaczynało krążyć między ścianami w tym stadionie, to się czułem, jakby tam się działo, wiesz, 5000. Tak, od razu zmienia to warunki. I to samo jest na Foro Italico. Trybuny są wysokie, widzowie siedzą bardzo blisko. Bandy oczywiście są wymiarowe, te odległości, bo to nie jest tak, że nagle ten kort jest za mały. Ale wrażenie, jak jesteś tam, jest takie, że tych widzów nie jest 12,5 tysiąca bodajże, 30. Czy 12, tylko ze 30, masz rację. To jest coś niesamowitego. Dlatego granie na tych pozostałych kortach, ten taki super kameralny Pietrangeli, ten z kolumienkami, czy ten BNP, gdzie grała Iga z Osaką, to jest zupełnie inna historia. Także wracając do tej ankiety. Właśnie, zaraz zobaczymy, jak tutaj się głosy rozkładają. No, 140 głosów. No, tak jak pan mówił, 46% wygra cały turniej, czyli kibice tak oczami wyobraźni już widzą ten czwarty triumf. Zagra w finale, 20%, 19% dojdzie do półfinału, 14% skończy turniej na ćwierćfinale. Ale ja bym jeszcze zanim tak detalicznie ten mecz z Osaką, bo widzę, że pojawiają się ciekawe komentarze, co działało. Filip Modrzejewski pisze o świetnej pracy nóg. Ja oglądając ten mecz z McNally, miałem wrażenie, że w tym trzecim secie właśnie to, o czym pan mówił, że tam się wydarzyło coś w głowie, bo zawsze te trzecie sety Andrejewa, Noli, Kret, czy one, czy Magdą Linet, że tam się coś takiego dziwnego działo, a tu, mimo ze słabszą zawodniczką, to wygrała ta Iga. I teraz patrz na mecz z Kociarę, to szkoda prądu, tak? Czyli no tak. No i dzisiaj mam wrażenie, że ta pewność w drugim secie, to wyjście, bo ja mówię tak, pierwszy set 6-2, wiemy jak to z Igą, wyjdzie na drugi set, przegra Gema i może się posypać, a tu poszło za ciosem. I teraz pytanie, czy to jest właśnie kwestia tego meczu z McNally, czy też może dobrej pracy nóg, sobie zapisałem dobry lob, topspin, to wszystko dzisiaj wpadało i coś po prostu przeskoczyło, czy no po prostu też Osaka tak wybitnie nie dojechała, Iga to zobaczyła i zaczęła strzelać i trochę ją postrzelała. To jest w
w tych twoich teraz właśnie wypowiedziach tak trochę bezwiednie kilka fajnych tez postawiłeś i zaraz się do nich odniosę, bo mecz z Magnali był meczem takim bardzo uniwersalnym, bo o ile początek Magnali starała się grać w takim klasycznym stylu z głębi kortu, nie szarżowała, nie mieszała, właśnie raczej podjęła rękawice i starała się grać w takim pierwszym tempie, w mocnym graniu. Jak zobaczyła, że no tutaj się nic nie da ugryźć i klęska taka dosyć duża się szykuje, no to wtedy postanowiła właśnie zagrać troszkę bardziej uniwersalnie, trochę namieszać. Iga tak bezwiednie dała się wciągnąć w takie granie, bo jak wygrywasz seta 6-1, tak? 6-1, to jesteś trochę taki uspokojony. To nie jest No tak, właśnie. że ciężko jest utrzymać taką koncentrację na najwyższym poziomie, tym bardziej, że Iga gdzieś tam z tyłu głowy miała, że jednak McNally to nie jest ten rozmiar kapelusza na wielkie wyniki w wielkich szlemach, to co jej się udało osiągnąć i tak troszeczkę uspokojona pomyślała sobie pewnie, że to już jest połowa meczu za mną, dogram, może nie tak na pół No, bliska, otwarcie. tak, wchodzisz, ale 6-1. będzie okej, raczej tu nie będzie wielkich problemów. I właśnie cała umiejętność polegała na tym, żeby po przegranym drugim secie szybko się No zresetować, właśnie. wyciągnąć wnioski, nie pozwolić McNally na kontynuację pewnej taktyki, która przynosi punkty, przynosi gemy i staje się przez to groźna. Z drugiej strony to też jest kłopot, bo masz McNally, która zaczyna wierzyć, że może z tobą wygrać. Widzisz, tak jak po pierwszym secie McNally, jakbyśmy jej ankietę dali naszą, Nie, no to wygrasz czy nie, to za ona 20 minut startujemy z powiedziała, programem. tak, to ona powiedziała, w ogóle nie ma szans, drugiego seta mogę nie grać. To w tym trzecim ona grała, no do tego pechowego, znaczy ciężko powiedzieć pechowego, no ja bym na jej miejscu, ona pewnie też widząc powtórkę, od tego momentu 40-15 i szansa na po 4, też by podjęła inną decyzję. No ale to już jest historia, nie ma o czym dyskutować. Natomiast Iga zagrała mecz dobry, nie wybitny, nie super świetny jakiś tam, to klękajcie narody, to jeszcze nie jest to. Natomiast zagrała bardzo poprawny mecz z jednym momentem, wtedy kiedy trzeba było McNally przełamać i dograć swój, to zagrała wybitnie. I koniec, kropka. Tutaj więcej, jakbyśmy chcieli coś na siłę, to już taka siłówka wyjdzie, to już dopiszemy historię. To był mecz bardzo poprawny, z jednym wybitnym momentem, który załatwił spotkanie na 6-3. I tak to właśnie wyglądało. I jeżeli, bo mówiliśmy o tym wcześniej, że takie ciężkie mecze hartują, to one nie dość, że hartują, po pierwsze, to po drugie pozwalają uwierzyć, że możesz wyjść z każdej opresji. A tego brakowało. A tego brakowało. I teraz też czego brakowało? Brakowało serii, bo Iga jakoś tak się składa w tym sezonie, te serie są dosyć krótkie jak na nią. Ale teraz mamy McNally, mamy już kolejną rundę i mamy kolejną rundę, czyli mamy już po Osace. Rysuje się w idealnym momencie przed Roland Garros, bo wszyscy mówią, ten turniej w Rzymie to tak, jak się gra dużo, to ten turniej to może być o jeden most za daleko, bo potem fizycznie się nie zregeneruje, a właśnie Iga potrzebuje. Grania. Szczególnie po Madrycie. Ja bym postawił, że wygra ten turniej, ale nie ze względu na to, że strasznie pragnę zwycięstwa i że ona sama tego pragnie. Nie. Ja patrzę z innego punktu, z takiego czysto praktyczno-technicznego punktu widzenia na to, co się ma wydarzyć w Paryżu. Bo dla mnie wszyscy mówią, drogi prowadzą do Rzymu. No guzik prawda. W Rzymie to my jesteśmy dzisiaj, tylko że te wszystkie drogi z kortów ziemnych prowadzą właśnie do Paryża. A bez serii rzymskiej teraz, ona w Paryżu też świata nie zawojuje, więc trzymajmy kciuki, żeby ona doszła do finału, wygrała ten turniej, bo tam jest jeszcze tyle czasu, że przy pomocy Maćka Ryszczuka i ich technologii ona się zregeneruje, będzie gotowa na walkę mentalnie przede wszystkim, bo nic nie brakowało Idze tenisowo, tylko wiary we własne możliwości. I to jest rzecz, o której też bym chciał poruszyć, ten temat, bo teraz przyjdzie starcie i z Pegulą i pewnie za chwilę z Rybakiną, więc do tego zaraz się odwołamy. Prawie 500 osób jest z nami, więc zachęcamy, łapa w górę. Spojrzeć, co piszecie na czacie. Filip Modrzejewski. Dzisiaj doskonale pracowały nogi, mnóstwo uderzeń i ich siła brała się właśnie z dynamiki nóg, wręcz odbijała się od kortu. Wreszcie, bo tego długo brakowało. Jakub Damasiewicz nas pozdrawia.
Tutaj Kasiak, Iga grała mądrze dzisiaj, a serwis nie przeszkadzał, powiało starą Igą, więc zachęcamy do komentowania, do czatu, będziemy się odwoływać. Od Peguli dostanie jaką Rybakiną, nie w tym turnieju. Także już tutaj są, że z Rybakiną nie ma szans. Ja myślę, że z Rybą ma szansę, z kolei Anka, Werka się przekomarzają, ale to jeszcze jakby mógł Pan zwrócić uwagę, na co tak z tenisowego punktu widzenia, co dzisiaj właśnie działo, bo Filip pisze o tych nogach, no serwis dzisiaj pracował, czy to, mówię, no też jestem ciekaw na tle tej rywalki, bo ja oglądałem dzisiaj Pegulę i ona miała w pierwszym secie na 5-4, 5-5, Potapowa Tak. wróciła, potem przełamuje na 6-5, Potapowa wraca. Tiebreak 6-4 ma Pegula, Potapowa wraca na 6-6. I udało się, no i potem już był taki moment kryzysowy w drugim secie, ale tu będzie mega wyzwanie, bo Pegula gra świetnie. Jestem ciekaw, czy to wszystko, co się sprawdziło w tych meczach, plus ten mental z McNally, on będzie się w stanie przełożyć już na rywalkę, gdzie wszystko będzie wracało na drugą stronę. No i teraz mamy tutaj odpowiedź, jak ktoś dobrze, uważnie oglądał mecz Igi z Osaką i zwrócił uwagę na to, co mówiłem parę minut wcześniej, że to jest trochę inny tenis, to już mamy odpowiedź na to, co powinno się dziać w meczu z Pegulą. Pegula do tej pory, kiedy wygrywała ze Świątek, to wygrywała ze Świątek w ten sposób, że wykorzystywała siłę zagrań Igi, to napędzało jej grę, tak jak powiedziałem. Ona bardzo blisko linii biega, czy na ziemi, czy na kortach twardych. Bardzo lubi grać w pierwszym tempie i Iga była takim trochę kołem zamachowym, kołem napędowym do gry Amerykanki. Bo chyba żadna dziewczyna w turze nie potrafi z kontry, w żargonie tenisowym mówimy z klepki na to, tak czasami spod kolana. Żadna nie potrafi aż tak dobrze grać w ten sposób. Potrafią, ale nie potrafią zapanować nad kierunkiem zagrań, bo to bardzo często jest takie, koło ratunkowe, którego się chwytają, nie bardzo masz wpływ na to, gdzie ta piłka poleci i z jaką mocą, a w przeciwieństwie do reszty Pegula bardzo ładnie na tej linii manewruje i potrafi grać. I Iga, grając bardzo mocno, bardzo szybko, dostawała bardzo często kontrę na tyle płaską, wredną, że przy tym jej uchwycie westernowym, to trzymanie tej rakiety to jest bardzo ciężka sprawa, nie była w stanie czysto oddawać tych piłek. Pojawiało się dużo błędów, a błędy w momencie, kiedy Iga nie czuje się najlepiej fizycznie i ma troszkę w głowie niepoukładane, co wiemy, że ten tenis przez ostatnie 1,5 roku on nie był pewny, zaczynała grać z jakimiś prędkościami, kosmicznymi wręcz. Pojawiały się błędy, 1, 2, 3, 5, 10, bo ona starała się jak najszybciej skończyć wymianę z takimi jak Pegula i jeszcze parę innych zawodniczek, które grają bardzo mocno. Starała się przebić siłowo, pokazać, że potrafi mocniej od nich grać. Wiadomo, że taka taktyka, taka gra, to jest wszystko balans, na granicy w ogóle możliwości ludzkich. I jeżeli trafisz jedną, nie trafisz 3, no to już jesteś mocno na minusie. I tutaj mecz z Osaką i mecz z McNally, jeszcze jeden mecz był z Darią Snigur, który był rozgrany na normalnych warunkach, bo ja tego meczu z Ann Lee nie biorę pod uwagę, bo ja tylko zobaczyłem, nie widziałem pierwszego seta, tak, a jak zobaczyłem ligę, w drugim, gdzie pamiętasz, McNally na początku psuła na potęgę, się zrobiło 3-0, ale spojrzałem na Igę i mówię, coś tu jest nie tak z tym żołądkiem. Ona się i za moment właśnie były takie obrazki z ławki, że ona pokazywała na żołądek do boksu. A to wiele tenisistek w Madrycie miało ten problem. Tylko wiesz co, że oni zrobili zdaje się własne dochodzenie i to przyszło z zewnątrz. Wiesz, najłatwiej powiedzieć, ale... Takie było śledztwo. Wersja oficjalna. Taka była wersja, policja, municipale, i poszli. Natomiast dzisiaj z Osaką to mieliśmy dowód, już chyba, jeszcze może nie na diametralną zmianę całego tenisa Igi, ale mamy przede wszystkim cierpliwość, to po pierwsze, szanowanie punktów. Bo te mecze, które ona tak przegrywała szybko, wspominałeś te sety trzecie, to tam 15 minut po secie. Gdzie się podziała, zastanawiał się każdy. Kto się znał na tenisie, kto się nie znał, kto gra, kto nie gra. Tam już cała Polska się zastanawiała, gdzie się podziała ta Iga, która robiła serię 37 zwycięstw, wygrywała szlemy, gdzie przeciwniczki pękały już w szatni, bo wiedziały, żeby z nią wygrać, to trzeba, podwójne płuca mieć i nogi ze stali.
I ona przegrywała w takim stylu i ja też się zastanawiałem, gdzie ta stara Iga, dlaczego tak szybko to się dzieje, dlaczego ta rozrzutność punktowa jest tak po prostu niszczycielska wręcz. Dzisiaj znowu wracam do meczu z Osaką. Spokojnie, pod górę, jak nie ma możliwości, przerzucamy na drugą stronę, niech się przeciwniczka martwi, niech się wykaże. Miałem takiego trenera kiedyś, mówił, ale dlaczego ty się śpieszysz? Tak, przebij, niech on się wykaże, a może zepsuje. No, taki komentarz zresztą słyszałem w telewizji, że nie ma co wyważać otwartych drzwi, no bo przecież po co wymyślać kwadratowe koło, jak wystarczy głęboka piłka, Iga ma zdrowie potężne, może biegać godzinami, więc trzeba to wykorzystać. I ten mecz z Osaką już mi podpowiada i Państwu też, naszym widzom, wszystkim kibicom podpowiada, że nie powinniśmy, wiesz, natura kobieca zmienna jest, ale nie powinniśmy już zobaczyć Igi takiej, która rozstrzeliwuje mecze bez zastanowienia, oddaje punkty za darmo, bo to, zdaje się, udało się. Nie mówię o forehandzie, backhandzie, ale to jest, zdaje się, pierwsza rzecz, która udała się nowemu trenerowi, mimo to, że Achillesa już nie ma jednego, ale widocznie... Też historia. To już historia, tak, rzadko spotykana, ale jemu się, zdaje się, do spółki chyba z Rafaelem Nadalem, bo to gdzieś podwaliny pod tą zmianę były położone na Majorce na pewno, udało im się zmienić trochę mentalność właśnie na taką hiszpańską, bo wiesz, jak grają Hiszpanie. Więcej uśmiechu. Trochę więcej uśmiechu, trochę więcej radości, ale ta radość ma być czerpana z grania. Jeżeli twoim atutem jest serwis potężny, wolej, a ja ci każę stanąć pod płotem i mówię, słuchaj, zapomnij o serwisie, o woleju. Masz rzeźbić, wiesz, tam hiszpańskie półloby. No to ty powiesz, że albo ja jestem nienormalny, połamiesz rakiety i pójdziesz do domu, powiesz, ja chcę nowego trenera, albo kończę z dyscypliną. Oni dotarli do Igi na tyle mocno, że przekonali dziewczynę, że warto jest pograć, popracować, pokonstruować punkty, żeby właśnie czerpać z tego radość. Nic nie daje takiej radości, jak fajnie skonstruowany punkt, nad którym masz kontrolę i widzisz, że przeciwnik, jak ta słynna wycieraczka od Mercedesa, taka jedna, jedna taka wielka. Tak jest, ona od prawej do lewej i ta przeciwniczka biega. Język w szprychy już ma wkręcony, więc za chwilę ci na korcie, mówiąc brzydko, padnie. To dawało Idze największą satysfakcję. No przypomnij sobie, to nie było tak dawno, te turnieje wygrywane. Przecież ona mordowała w cudzysłowie te dziewczyny tak. Dlatego one się bały tego. I teraz, jeżeli ona przekonała się do tego, a powoli już myślę, że jest na to gotowa, to może być takim znowu katem w spódnicy. Ale czy to właśnie na korcie ziemnym nie jest teraz sprawdzian? Bo widzę, tutaj jest dużo pytań, więc te pytania jeszcze na pewno zadamy też o Osakę, ale jest zwracanie uwagi na mecze Igi z top 5 i że Jakub Damasiewicz z top 5 to był mecz z KIS ostatni wygrany, tak, WTA Finals, potem 6 przegranych. 6-0, tak. Mhm. Ale akurat Kuba, który zadaje to pytanie, to jest też nasz najbardziej gorący i taki fan, wiesz, pierwszej zaangażowany widzę, także kategorii. Cieszymy się, że jest. I ma bardzo dużo ciekawych tez, spostrzeżeń, tylko trzeba sobie zdawać jedną sprawę. Żeby zagrać w dzisiejszych czasach z top 5, trzeba dojść wysoko. Jak nie dochodzisz... Ten ćwierćfinał pewnie minimum. Ale wiesz, jak masz ćwierćfinał, ja jesteś numerem 4, to nie zagrasz 105. To musisz, to musi być troszkę wyżej. I teraz, ktoś powie, no dobrze, ale turniej w Madrycie, Baptiste, 32. Potapowa Lucky Loser. Jedyna Andrzejewa 9 i ta 4 z półfinału 16. No więc gdzie tu top 5? No wiadomo, no nie każdy turniej się zrobił trochę. Taki turniej, ale generalnie chodzi o to, żeby jak chcesz skrzyżować rakietę z numerami 1, 2, 3, a jesteś 4. Iga jest teraz 4, znaczy ona już jest 3, bo w poniedziałek one się zamienią miejscami, to musisz być wysoko. No potencjalnie, hipotetycznie musisz być w tym półfinale, bo tylko tam ta drabinka turniejowa się schodzi na tyle, żeby zagrać z tymi wielkimi tuzami. Ale nie dojdziesz, tu wracamy do początku naszych dyskusji, nie dojdziesz do tego momentu, żeby z nimi zagrać i się sprawdzić, jak odpadasz wcześniej. Odpadasz wcześniej, bo nie masz ogrania. Jak wróci na tory, że zagra jeden, drugi turniej do końca, czy do finału, z powrotem wróci na ścieżkę wygrywania z top 5 albo top 10, jak to woli. No i to jest kwestia, biorąc pod uwagę, że
Iga doszła do tego momentu. Będzie musiała się teraz sprawdzić z Pegulą mecz za 2 dni 13, potem Rybakina, ale czy to, co się dzieje, to już jest taka mocna ręka nowego trenera, właśnie ta praca na Majorce, wprowadzenie tego uśmiechu, o którym pan mówi, no bo coś kliknęło, tak? Coś No, kliknęło, dzisiaj faktycznie. też pisze jeden z widzów, Iga przez 2 lata, że był taki kryzys, że ogląda nas Sierra Cosford pisze, oglądam Igę dobrych 7-8 lat, ten zjazd forum przez 2 lata, tyle zdrowia mnie kosztowało, że ciężko będzie teraz z tego wrócić, także życzymy zdrowia, miejmy nadzieję, Tak. że drugi tydzień w Rzymie to będzie dobra zapowiedź tego, co będzie właśnie w Paryżu, no bo chyba o to też Tak. chodzi. Życzymy zdrowia, przynajmniej 2 litry wody O, dziennie. Zdecydowanie, to popiję wody. I powiem, wiesz, nie chciałbym przekroczyć tutaj żadnej granicy w ferowaniu wyroków co do trenera. Wydaje mi się, że jeszcze to takie ostateczne... Miesiąc miodowy, czy? Taki miesiąc miodowy przedłużony trochę bym powiedział, bo to ostateczne piętno jeszcze nie jest odciśnięte. Jeszcze nad tym trzeba popracować. Natomiast ta zmiana mentalna w podejściu do grania, ten większy szacunek, to jest widoczne, bo każdy zawodnik ma właśnie ze względu na warunki fizyczne, na predyspozycje takie czy inne, na sposób grania, na charakter, on ma swoje sposoby, swoje drogi odbudowywania formy. To nie jest tak, że jest jeden standardowy, nie wiem, schemat. Tak, że jedziemy gdzieś że tam, jedziemy, raszyn. tak, gdzie, albo w góry i biegamy, dźwigamy ciężary. Nie. Każdy jest inny, każdy ma swoją ścieżkę, tą taką odnowy, czy tenisowej, czy fizycznej i każdy będzie się tego trzymał. Jeżeli to, co robiła przez 1,5 roku z tym trenerem poprzednim, nie było zadowalającym efektem, no Wimbledon i Cincinnati wygrane, tak? Ale to dziewczyna, która nas przyzwyczaiła do dużo większych rzeczy i dużo bardziej regularnie grająca wysoko. No to ona na pewno nie była z tego wszystkiego zadowolona. To teraz musi osobie z zewnątrz, bo Rocz, który trenerem jest od wielu, wielu lat, od 20 kilku, tam Nazwisko każdemu mówi. Od Nadala to wszystko się zaczęło. Był tym takim, mówią, drugim trenerem, konsultantem, takim człowiekiem, wiesz, który ma dobre oko od detali technicznych, rozpracowywał też rywali. Tak, był taką dwójką, No, taką taktyczną. No, dwójką, ale z którą trzeba było się liczyć, tak. To nie było tak, że on miał swoje zdanie, a wszyscy mówili, dobra, no wiesz, to i tak zrobimy po swojemu. Nie, na pewno nie. Więc to też jest kwestia wiary w tego trenera, bo może być tak, że trenerzy z zawodnikami docierają się, wiesz, pół roku nawet. Muszą się poznać, zwyczaić. Coś przegrać, coś wygrać. Coś wygrać, wiesz. Tutaj Iga była na moje oko w takim stanie, że ona nawet podświadomie, wiesz, na full ślepo musiała zawierzyć, postawić wszystko na szale, zawierzyć, uwierzyć w tego szkoleniowca i iść tą drogą bez względu na wyniki. Bo można będzie podsumować jego pracę po zakończeniu sezonu. Dlatego, że sezon trwa prawie 11 miesięcy, gramy na 4 różnych nawierzchniach, na wszystkich możliwych kontynentach świata, zmieniamy klimaty. Strefy czasowe. Dokładnie, strefy i tak dalej, to wszystko, więc po jednej czy drugiej imprezie nie można wyciągać wniosków. Będzie przekrój sezonu, wtedy będziemy rozmawiali. Natomiast jestem przekonany, że akurat Iga uwierzyła w to, że jest na dobrej drodze właśnie, że on w jakimś sensie pozwolił jej przemyśleć sprawy i uwierzyć w to, że te argumenty tenisowe, fizyczne, one nie umarły, one nie zniknęły, że tego nie trzeba budować od zera, tylko po prostu trzeba zmienić pewne rzeczy. Nie strzelać na oślep, nie biegać w ciemno bez przygotowania do siatki, tak jak to było w meczu z Sakari, gdzie się łapaliśmy za głowę, bo pytanie było... Kuriozalny mecz, ten trzeci set to wymyślił, tak? A to prawdopodobnie była taka chęć pokazania trenerowi, no miałam być bardziej ofensywna, no to jestem, ale to nie była... A też Sakari była w formie. No też była Sakari w formie. I to wydaje mi się jest klucz. I to jest klucz do tego, żeby Iga znowu stała się zawodniczką, którą, żeby ograć, trzeba bardzo ciężko pracować. No, trzeba zagrać najlepszy swój mecz, bo O to czasami chodzi. miałem wrażenie, O to że chodzi. ktoś miał tylko momenty i to już Wystarczyło, wystarczyło na tak, Igę, bo Iga tak, się tak. posypała i to szło w jednym No, kierunku. tym bardziej, że wiele z tych spotkań wyglądało tak,
że te zawodniczki, tak jak powiedziałeś, zagrały dobry set, dobry fragment, kilka gemów, a potem Iga robiła sama wszystko. Psuła na potrawie Tak, że nie- i że- praktycznie wiesz, jak święty Mikołaj. Nie żeby wyserwować mecz, Tak, tylko... tak. Rzucała punktami na prawo, na lewo, a teraz wydaje mi się, że jest na takiej drodze powrotnej znowu do tego, żeby stać się taką Igą, no, której się będą Czyli bały. to której jest się będą trochę bały to, po o co prostu. chodziło poniekąd tak, przy zmianie no trenera, tak. żeby przed Paryżem Tak. pojechać tam na wypiętej klacie i Dokładnie, na szukanie dokładnie. bardzo dobrego wyniku. Verline 100 pisze, mam bilety na półfinał i finał, także mam nadzieję, że to Igę będę oglądać. No to musisz trzymać kciuki za 2 dni w meczu z Pegulą. Sierra Cosford dziękuję za życzenia zdrowia. Każdemu się przyda. Ponad 600 osób jest z nami, także mówię, łapka w górę, ja już dałem. Możecie też zadawać pewne pytania. Myślę, że to jest ten moment, że ja na pewno jedno mam od siebie, bo jak już mam okazję tutaj rozmawiać, to muszę zapytać o Arynę Sabalenkę i o to, co się poniekąd dzieje, bo było to, jest to zaskoczenie, że przegrywa 2 mecze, Madryt z Baptiste po tiebreaku. Teraz też ta porażka z Soraną, która mówiła, że kończy Tak. karierę. Ja 36 wiosen zdaje się Sorana. Kurczę, ja nawet byłem w szoku, że 20 lat na korcie. I powiedziała, tam widziałem z przekąsem, że jak wygra Rzym, to się zastanowi. No, Tak. jest na dobrej drodze, no ale jednak, jedynka przegrywa. Okej, mecze, w których to nie było tak, że odpuściła te mecze, tylko była piłka meczowa z Baptiste na Tak, przykład, tak. także wiele wybronionych. No ale co się można powiedzieć? I Filip Modrzewski pisze, Rafał o tym mówi ciągle, what happened in Monte Carlo happened and what happened in Barcelona happened and what happened in Madrid happened and here we are in Rome. Także to na pewno dobre wspomnienie ze strony Rafy. No ale właśnie, to ja zapytam o tą Sabalenkę, bo nie ma tutaj Sabalenki w turnieju. Już drugi Nie ma. z rzędu na mączce. Nie wiemy, że to nie jest jej nawierzchnia, ale mimo wszystko, kurczę, to nie są też rywalki, z którymi jakbym nie śledził ostatnio tenisa, ktoś by mi powiedział, nie, to co tam się Tak. wydarzyło, tak? A to po walce. Tak. Chociaż widziałem ostatnio wywiad sprzed pół roku bodaj, gdzie Sabalenka mówiła, że tak poprawiła grę na korcie ziemnym, że zakochała się w ogóle w tej nawierzchni. To tak trochę dziwnie. innym się zakochała chyba, ale- Tak, to w kimś innym to tak. A do tego wrócimy, bo to zdaje się jest nie bez znaczenia. O, Ten mecz w Madrycie z Baptiste na razie jest w moim prywatnym rankingu na miejscu numer 1, jeżeli chodzi o kobiece rozgrywki, bo powiem Ci, takiej jakości, takiej dramaturgii nie widziałem dawno. O Baptiste tutaj nawet przy tym stole powiedziałem, że to jest dziewczyna, która ma papiery na pierwszą dziesiątkę, jeżeli wytrzyma fizycznie, bo widać, że na razie po tych sukcesach madryckich w Rzymie troszkę ją dopadło zmęczenie, musi odchorować, bo ona nie gra na takim poziomie na co dzień, bo to też jest... takiej regularności. Tak, żeby To wszyscy nie- zrozumieli, to jest dziewczyna, która strzeliła pięknie w Madrycie, natomiast ona dochodziła do drugiej, trzeciej rundy i to był koniec dla niej. Natomiast każde pójście wyżej, o piętro wyżej, a ona poszła o 2 lub nawet 3 piętra wyżej, no to jest dla organizmu troszkę taki szok. Więc ona musi przyzwyczaić się do takiego poziomu. No mecz z Sabalenką, trochę miałem wrażenie, że Sabalenka przegrała go na własne życzenie, dlatego że przez, 4/5 tego meczu nie wierzyła, że ona może go przegrać. To jest 4-1 w tiebreaku, tak? Tak, to jest po pierwsze. I seria wygranych tiebreaków. Tak, ostatnio. i to patrząc na Sabalenkę, na jej mowę ciała, wróciły chyba takie, może jeszcze nie do końca, ale takie stare demony, gdzie ona zamiast koncentrować się na fachu swoim, jakim jest tenis, to tak troszkę zaczęła, no nie wiem, może za mocne słowo, ale tak trochę zaczęła pajacować na tym korcie. Robiła te swoje pirueciki, obrażała się, robiła dziwne miny, jak nie trafiła jedynki. Wiesz, tak jakby była robotem i trafiała 100 na 100. No nie. Tak nie jest. Za mało było tej dla mnie koncentracji. Ja zawsze wracam do Sabalenki, która chciała zdetronizować Świątek i walczyła o to jak lwica, gdzie pokazywała charakter po tym wyjściu z kryzysu serwisowego. Pamiętasz, co tam się działo? Biomechanik, tak dalej, praca z psychologiem, przygotowanie fizyczne. I ona dopięła swego. I ona, będąc tą jedynką, przez długi czas grała na takim właśnie poziomie, że była nietykalna. Natomiast teraz troszkę się jakby dla mnie rozmienia na drobne, bo tutaj a to jakaś sesja futerku, a to jakiś spacerek tam z pieskiem. Instagram płonie, jak A to tam Instagram zajrzę, to... płonie, a narzeczony
też lubi, wiesz, wyskoczyć na dyskotekę. Zresztą ostatnie wydarzenia to on nawet był szczęśliwy, bo ma w Le Mans Wyścig. jego klub piłkarski z Le Mans awansował do Ligue 1. Kolega z piłki nożnej nie Wiesz co, wiedziałeś ja tego, nie wiedziałem, że on jest... On jest jednym z akcjonariuszy klubu piłkarskiego Le Mans. No to modne, bo Mbappé ma kon, więc tam widzę I oni inwestycje. awansowali do Ligue 1 z pierwszej ligi. No i właśnie gdzieś widziałem w mediach społecznościowych jego taką wypowiedź i wpis, że on się wcale nie martwi tym, że Aryna przegrała, bo ma więcej czasu na świętowanie swojej drużyny i jak znam życie, to Aryna wsiadła z nim w samolot i polecieli tam świętować awans tej jego drużyny i trochę tej Aryny dla mnie jest za dużo wszędzie. A było mówione, że to jej korcie. pomaga, że to ją luzuje, że i do Igi były zarzuty, że to jest za sztywne wszystko. Zgadzam się, tylko są pewne granice. Są pewne granice, muszą być proporcje zachowane. To nie może być tak, że jeden, wiesz, baluje do rana, przychodzi na kort, bo to się uda raz, drugi, trzeci, a potem kończy jakąś kontuzją paskudną i masz pół roku przerwy. Więc na moje oko w Madrycie jest usprawiedliwiona, bo trafiła na Baptiste w formie naprawdę, no... Czyli zdarza się, raz na ruski. Tak jest, tak. Raz na białoruski rok się zdarza. Natomiast to, co zrobiła tutaj, można trochę mówić, wiesz, o pechu, bo tam była Baptiste dysponowana jak nigdy. Zagrała życiowy mecz. No ja przynajmniej nie widziałem Baptiste, żeby grała w ten sposób, bo i fizycznie wytrzymała, a mówiło się o niej, że ona raczej taki nie jest długodystansowiec, chce grę przecinać. Zobacz, jak ona zacięła się i grała praktycznie przez te 3 godziny prawie. Jeszcze na mączce, Jeszcze na mączce. To nie był wymaga cement, dużo więcej na którym fizycznie. się urodziła. Tak. I tutaj przenosimy się do Rzymu i Zorana Kirstea, którą podziwiam, za co ją podziwiam? Za to, że w wieku 36 lat ona ma, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ona ma taką sylwetkę. Czyli ja byłem w szoku, jak się dowiedziałem, że ona ma 36 lat, bo ja myślałem, że ona jest że dużo młodsza. No śledzę ją od lat, ale że nie aż od tylu, tak? Ona przeszła, słuchaj, tak nieprawdopodobną metamorfozę. Porównaj sylwetkę sprzed roku, czy przez 2, a dzisiaj, że tam nie ma grama tłuszczu. Ona jest szczuplutka. Nawet mam wrażenie, że ona jest trochę taka przychudzona, ale ma tak szybką rękę, że to wszystko jest idealnie spasowane. Natomiast ma wydolność, bo wiadomo, jak utrzymujesz formę, z wiekiem wydolność rośnie. Ona ma 36 lat i myślę, że tak jak Woźniacka kiedyś, to maraton spokojnie by przebiegła, bez problemów. I uwierzyła, może to spowodowało, że powiedziała sobie, kończę karierę, to wiesz, już mi nie zależy. Będę I czasem to tak jest, jak już masz, nie wiem, 0,4 tak, w secie dokładnie. Gram radosny tenis i kładę wszystko na jedną kartę i niech się dzieje, wiesz, wola nieba. Przegram, nikt mi nie powie złego słowa, bo mam Sabalenkę numer 1, a jak wygram, no to będę noszona na rękach. I ona grała tak doskonale, jak ja nigdy nie widziałem Kirstei. Naprawdę. Bo ona grała odważnie, grała mądrze. Oczywiście, no miała takie momenty, gdzie można było nawet ten mecz wcześniej trochę skończyć. Tylko, że wiesz, ta świadomość, że masz tam jedynkę z drugiej strony, metę widać, to jednak trochę paraliżuje. To trzęsie się trochę ręka. rączka się trzęsie, tak. Jak mawiał klasyk, 3-3, a ręka drży. To, wiesz, to nie jest takie proste. Ale tutaj dla Sabalenki to już nie mam usprawiedliwienia. Tutaj to ona już przesadziła. To już powiem ci, jej zaangażowanie w te wszystkie gesty, ta mowa ciała, ta pretensja do kortu. No, grasz na jednym z najlepszych kortów świata, ziemnych. I co, spodziewasz się, że to będzie tak jak na tym stole, że to będzie sukno snukerowe, że tam nie będzie brust, że tam nie będzie piachu od poślizgów? No nie może dziewczyna z takim doświadczeniem, 28 lat na karku, pokazywać co drugą piłkę, że tu się źle odbiło, tam źle zawiało, tam ktoś zawołał na trybunach. Za dużo było tego show, a za mało tenisa. I bardzo dobrze się stało. Ja mówię w kontekście w ogóle, wiesz, tej takiej strony czysto tenisowej, tego widowiska w Paryżu, że dobrze się stało, że ona dostała baty. Mobilizacja od wejdzie. Kirstei, że może ten kubeł zimnej wody jej się przyda, bo Baptiste, no to tak jak powiedziałem, to inna kubka. Natomiast tutaj, wbrew wszystkiemu, z całym szacunkiem dla Kirstei, to ta porażka Sabalence nie powinna się przytrafić i to będzie kubeł zimnej wody. Jeżeli ona się, wiesz, nie otrząśnie i nie wyciągnie z tego wniosków, no to będzie źle.
Ponad 700 osób jest z nami, także przybywacie powoli. My tutaj dyskutujemy sobie o drugim tygodniu w Rzymie. Widzę, że pytacie o Pryzmiczak, skąd on się wziął, kto to jest, ale przytoczę, co piszecie na cześć. Sorana, tak, Krista, przecież pisze Kowalski, Lon. Krista przecież wielokrotnie grała z Agnieszką Radwańską, gdy Radwańska jeszcze wspinała się w swojej karierze. Krista jest tylko rok młodsza od Agnieszki Radwańskiej, także no... Ostatnio też taki jest jeden bramkarz w Ekstraklasie, który wraca, który jeszcze z Robertem Lewandowskim grał. Więc zobaczcie, można, mówię oczywiście o Jasminie Buriczu. Pan Adrian, ja pamiętam Soranę jeszcze z 2009 roku, zaczyna karierę i doszła wysoko w Paryżu, chyba 4. runda i zwraca też uwagę, że swoją drogą Krysta tyle już gra i pierwszy raz w karierze pokonała liderkę rankingu. Teraz faktycznie będzie starcie z Ostapenką, bo poradziła sobie z Noskową, więc to faktycznie wygląda dobrze. A jak Kirstę oglądałem w Klucz, to u siebie, ale miała bardzo dobry turniej, może to była jakaś zapowiedź, bo tam wygrała, no ale a Klucz ma dobrą drużynę piłkarską, grała w Lidze Mistrzów, tak? Oczywiście. Dobrze mówię? No już trochę słabiej wyglądają, ale kiedyś grali. Oczywiście, kiedyś to była drużyna, którą nie takie pierwsze lepsze zespoły przyjeżdżały. Tak, Filip Modrzejewski, Pryzmic to już po straszy Dżokowicza na Australian Open 24, tylko wtedy fizycznie nie to pomógł. No bo to też jest jedna z historii tego turnieju. Nowak Dżokowicz, 3. turniej w tym roku i pierwsza runda i do domu. On sam mówi, że chciałby grać więcej. Tak. No ale to już... Tylko widzisz... Set 6-3 i tak ja nie ukrywam, że już tam przełączyłem wtedy i nagle patrzę, co No tu się dzieje, bo to się ułożyło tak trochę niespodziewanie. Pryzmic powiedział w jednym z wywiadów, że od małego obserwował Nowaka Dżokowicza, miał jego plakaty na ścianie, obrazki, do nich się modlił i to był jego idol i on zawsze marzył o tym, żeby z nim zagrać. Nie to, żeby z nim wygrać, tylko żeby z nim zagrać. No to akurat to się spełniło, ale Nowak Dżokowicz... nie mogę go rozgryźć, wiesz, bo on tak, problem z tą nową generacją, która wyszła, już nie mówię o Sinnerze, ale już Hodar i spółka weszli, tak na marginesie, Hiszpanie płakali, że nie ma że nie ma Alcaraza, tak? Tu Hodar się pojawił, facet, który ma budowę, wiesz, triatlonisty. On do Sinnera trochę podobny, tak, taki model Sinnerowy, tak, tylko że mam wrażenie, że tak odrobinkę silniejszy z natury. Jeszcze? Wiesz dlaczego? Dlatego, tak, że jest taki troszkę... Chłopak przeszedł szkołę amerykańską. Pamiętaj, że to jest facet, mimo że to Hiszpan, przeszedł szkołę amerykańską, koleżową, gdzie nacisk... Huffman chyba też, jak grał z Hurkaczem. No Janik to w ogóle jest taka trochę zagadka, bo znam gościa z mojego podwórka, który był jego trenerem i dużo takich tajemnic zdradził. Ale to słuchajcie, nie na antenę, nie na antenę. Nie na antenę. Natomiast ten młodziak z Hiszpanii, on przeszedł amerykańską szkołę przygotowania. Nie wiem, czy wiesz, ale wszystkie te koledże amerykańskie, od najlepszego do najgorszego, one kładą nieprawdopodobny nacisk na przygotowanie fizyczne, bo tam się dużo gra się na cemencie. No także NHL, NBA mi się kojarzy, grasz co 2 dni, to musisz być dokładnie 100%. Tak. Słuchaj, i ci trenerzy od tenisa bardzo często wspomagają się ludźmi z koledżów, którzy dbają o przygotowanie fizyczne. Koszykarzy, futbolistów, hokeistów, w zależności jakim jesteśmy stanie i uniwersytecie, czy w NFL, czy w tym baseballu. I tam naprawdę ci ludzie, którzy wychodzą, zresztą mamy przykład po dziewczynach, Amerykankach, które nigdy nie grały, nagle po koledżu zupełnie coś innego, tak? Popatrz na Danielle Collins, no przecież ona się nie wzięła z super talentu tenisowego. Tylko wypracowana. Rączka to przeciętnie, technicznie też, natomiast zdrowie miała, siła potężna, przecież fakt, że wydawała siebie dźwięki potężne i tym trochę próbowała rywalki, ale grała w tenisa przepotężnie i to samo, a u mężczyzn jest podwójna dawka tego wszystkiego. I teraz Hodar, wszyscy się dziwią, że on wchodzi i gra jak równy z równym z tymi największymi. No gra, dlatego że fizycznie jest na tym samym poziomie. Tenisowo może trochę odstaje, nie ma jeszcze ogrania, ale to się za moment skończy. On zagra jeszcze kilka takich dobrych turniejów jak Madryt, zagra tutaj, zagra Roland Garros. Już prawdopodobnie w Roland Garros będzie 32 rozstawionych tam jest i on się chyba załapie do tego rozstawienia. Tak, jest 32 więc teraz. już będzie miał zupełnie inną drogę. Już nie będzie się trząsł, kogo tam złapie wielkiego na początku. Więc tak, życie nie lubi próżni. Mieli Alcaraza. Nie ma teraz Alcaraza, nie ma Alcaraza, mają Hodara. Ale bardzo ciekawy mecz z tym Tienem, tak? To też taki zawodnik, Mhm. który potrafi. Chyba Bublika, tak? Wyrzucił teraz. No Lernen Tien to była
była zmora przecież Miedwiediewa, Oj, co oni pamiętam. wyprawiali. Ale wracając do Djokovicza. Takie można odnieść wrażenie, patrząc na Serba, że on się bije z myślami, jak w ogóle wychodzi na kort. Bo Ale dobrze było te ale 6-3. było dobrze, tak. Kuzmicz ostatnio też pokazał, że potrafi. No i co się dzieje Tylko potem? pamiętaj jedną rzecz, że też ci zawodnicy, którzy grali z Nowakiem 2 lata temu, raczej przegrywali te mecze już w szatni. No właśnie. Bo zdawali sobie sprawę Trybuny z tego, jeszcze. że tak, że trybuny, że ta gwiazda, że te liczby straszne wykręcone przez Nowaka, że to wszystko zadziała w pewnym momencie. Nawet, no i sam Nowak. Zobacz, jaka jest postawa od lat Djokovicza na korcie. On jest niezniszczalny, najlepszy i to takie trochę amerykańskie wychowanie, amerykańska postawa. On jest w pewnym momencie arogancki, w pewnym momencie bardzo taki, wiesz, koleżeński, a to potrafi walczyć z trybunami, a to potrafi z kimś, wiesz, jakąś panie sędzię uderzyć piłką i nie dograć US Open. No, ma charakter facet. I tego się bali, bo wiedzieli, że to zakapior i żeby ograć Djokovicza, to też trzeba naprawdę zagrać 300%. Teraz ci ludzie patrzą na mecze, analizują wyniki i nawet jak przegrywają seta, tak jak ten Pryzmicz, 2-6 jednak. 2-6. Dodałem mu jeszcze gema 2-6, no. awansem. To on sobie myśli, kurczę, to kiedyś to 2-6, to byłoby w drugim 1-6, to już nie byłoby co Do szatni zbierać. można. A może ja spróbuję, a może podkręcę tempo. Nowak nie gra tak dużo ostatnio, brakuje mu tego ogrania. To jest podobna trochę sprawa jak z Igą Świątek, bo Nowak Djokovic umie wszystko, ale nie jest wirtuozem, nie jest Rogerem Federerem. Jest takim bardzo solidnym wyrobnikiem, który świetnie gra z głębi, gra z kontry, doskonale kontruje, potrafi grać w pierwszym tempie, przy siatce wie co zrobić, ale nie możesz powiedzieć o nim, że jest wirtuozem. Jest bardzo solidnym tenisowym wyrobnikiem, który wygrał już tyle w życiu, że jakbyśmy zebrali tych wszystkich z Wielkiego Szlema, co zostali, to nie mogliby się Ale z nim to- równać. To ja się pozwolę wtrącić. Czy tu PESEL, tak już brutalnie dogadać, czy jeszcze ta Mączka, na której jednak trzeba najwięcej pobiegać? No bo patrzę na tego Prizmicza, no okej, tu Sheltona w Madrycie odprawił 2-1 po tiebreaku w trzecim secie 7-5 i można w pewien sposób powiedzieć, że coś tutaj się dzieje, ale fajny komentarz na czacie, Michał Skiba, bo to faktycznie Adino Prizmic był zeszłego lata w kozerkach i w finale przegrał z Majszakiem w Tak, pierwszym top 3. tak. I to mi się przypomina Mhm. historia Waszero, Mhm. tak? Mhm. Który to w Poznaniu ja go widziałem, więc nie wierzyłem, co się dzieje Tak. w Singapurze. Tak. Jak to jest możliwe, No. tak? I dzisiaj jakoś tam się utrzymuje. No to pytanie właśnie, czy ten PESEL i ta Mączka inni już też no po prostu nie będą pękać w szatni. Nie, to oni nie będą pękać na pewno, bo to jest teraz taka generacja, mówimy o tych, którzy weszli w tej chwili i tych, którzy już tam są mniej więcej od roku. To jest taka generacja dosyć, wiesz, taka, no mówiąc w O cudzysłowie, tym Zwieriew zawsze mówi, że on jest bezczelna zdziwiony, trochę. że tak tu strzelają ci Tak, młodzi teraz tak, i że on tak, musi się tak. męczyć, No tak tak. jak rozumiem, w tych pierwszych meczach, a też z nim różnie bywa. Dokładnie, wiesz, więc Nowak Djokovic ma to do siebie, że on już nikogo nie straszy, a że zawsze był bardzo świadomy tego, co się dzieje na kortach i w graniu, i poza graniem, jak sam mówił, i zresztą to było widać, że mało kto zna tak swój organizm, jak zna go Nowak Djokovic. I on sobie zdaje sprawę z tego. Ten PESEL, o którym powiedziałeś bardzo dobrze, bo czasu nie oszukasz, szybszy nie będzie, silniejszy nie będzie, wytrzymałość ma, tylko że dzisiaj wytrzymałość w kontrze do siły, jaką prezentują ci te młodziaki, to może być troszkę za mało. niestety. Te dwie krzywe się zaczynają rozjeżdżać Dokładnie, wtedy, dokładnie tak? tak. I teraz Nowak, jeszcze do tego właśnie też powiedziałeś dobrze o tej Mączce. Mączka stała się nawierzchnią, która nie wybacza. Jak masz jakąkolwiek dziurę w przygotowaniu fizycznym, jeżeli nie masz przekonania, że będziesz grał na tym samym fizycznym poziomie w pierwszym kwadransie i to samo zrobisz w trzeciej godzinie, to już przegrałeś. Bo jak przyjdzie ten mecz, że on miną 2 godziny, wejdziesz w trzecią i gdzieś tam z tyłu głowy ta myśl jest, że coś ci brakuje, to będziesz starał się oszukać. Będziesz starał się skracać wymiany, nie będziesz grał po swojemu, po prostu nie pójdziesz na wojnę. Taka jest dzisiaj gra na korcie ziemnym. Siła przede wszystkim, tempo okrutne, biegają wszyscy potężnie, przewaga fizyczna w tenisie męskim
nie to, że nie istnieje, ale jest bardzo, bardzo taka malutka. U pań te różnice są dużo większe. To mamy dysproporcje, moglibyśmy tam kilkanaście pań duetów takich znaleźć, gdzie jedna jest super przygotowana, druga ma z tym ogromne kłopoty, ale łata dziury na przykład strzelaniem czy jakąś wirtuozerią. Natomiast u panów poziom fizyczny, nie wiem, czy on osiągnął już sufit, ale to mamy do czynienia z takimi dzisiaj, wiesz, herosami, że ci ludzie, ja mam wrażenie, wiesz, oni mogliby skończyć mecz tenisowy i pójść na triatlon, na jakiś triatlon. Wiesz, i Nowak powoli zdaje sobie sprawę z tego, że coraz częściej zderza się ze ścianą. To jest bardzo inteligentny człowiek i ja nie wiem, czy jemu takie myśli w głowie już nie kiełkują, żeby się tylko tak nie do końca rozmienić na drobne. Wiesz, o co chodzi? To chodzi o to, że jak Agassi... Bo już Genewę odpuścił, tak? Słyszałem. Agassi wygrał chyba US Open czy Sampras, to skończył karierę. W czymś wielkim. Chciał być zapamiętany, wiesz, jako wielki człowiek. Ja mam cały czas w głowie koniec kariery Rafa Nadala. Tam było coraz gorzej. Walczył z bólem, to już nie było przełożenie na jakość tenisową, bo tam była walka z organizmem i myślę, że gdyby mógł trochę cofnąć czas Rafa, to by skończył na jednym z tych wielkich turniejów, które wygrał, czyli Roland Garros i by skończył. On próbował jeszcze Igrzyska, jeszcze Puchar Davisa, jeszcze to. Nie zapamiętaliśmy, pamiętamy i pamiętać będziemy Rafę jako mistrza świata kortów ziemnych, jako zawodnika, który wyciągał takie finały jak ten z Miedwiedewem, że się w głowie nie mieści. Ten finał z Djokovicem z Australii. No, zostawił po sobie spuściznę okrutną tenisową wręcz. No, to się będzie oglądało latami. Ale samą końcówkę myślę, że nie jest do końca zadowolony, wiesz? To jeszcze tak zapytam, czy Djokovic to nie jest jeszcze bestia wielkich szlemów? Że on jak przychodzi ten wielki szlem, no bo Australia, no to był... No, tak. No nie chcę mówić, że ostatni taniec, tak? Tak. Teraz widzimy pierwsza runda, ale za chwilę jest ten Roland Garros. Tak. To tam zdobył, tak? Złoty medal przecież. No tutaj tak, tutaj można się dopatrywać jednej rzeczy. Jak wejdziemy na poziom Roland Garros, to wydłużamy spotkania do 3 setów. Te wszystkie młodziaki, oni mają taką mentalność, grają taki gwałtowny tenis i na razie większość z nich nie wiem, czy jest w stanie ten poziom fizyczny to tak, ale czy przełożenie z tej fizyczności na tenis, czy oni są na tym najdłuższym dystansie to utrzymać i jakość tego grania. I tutaj może być dla Djokovicza handicap w porównaniu z tą młodą falą, że on jednak tyle tych szlemów wygrał, tyle tych szlemów grał, do tylu dochodził ćwierćfinałów, półfinału, pamiętasz te rekordy, tu pobił Federera w tym, tu w półfinałach, tu w ćwierćfinałach, tam w liczbie Masters, tak, już nie wiadomo co tu liczyć, już pobił jakieś rekordy w liczbie zasadzonych Czy te szlemy, tak? Tak, to już ja już przestałem na to zwracać uwagę, ale właśnie to doświadczenie wielkoszlemowe, to, że on ma taki bagaż, to może być właśnie w wielkim szlemie na tym najdłuższym dystansie bardzo mu pomocne, bo... Czyli nie wtedy PESEL, a bardziej doświadczenie. Dokładnie nawet wykorzystać, przeczekać pewne gemy, tak? Bo to trochę ktoś może powiedzieć, że to no właśnie, ale ten PESEL to ma 38, zaraz 39, te długie dystanse, 5-setówki. No Hodar 20 lat młodszy. No tak, ale pamiętaj, ja komentowałem, już nie wiem ile finałów wielkoszlemowych, żeśmy się tak z Karolem zastanawiali, tam gdzieś koło setki nam to wychodziło, samych finałów, ale zawsze mówiliśmy o Djokoviczu, mistrz ekonomii. Ciężko jest ekonomicznie przechodzić przez turniej do 2 wygranych setów, na przykład na cemencie, jak masz dzikusa, który serwuje 215 i wsiada na ciebie praktycznie z każdą wymianą. To ty nie możesz grać ekonomicznie, bo jak włączysz tryb eko, to mecz się skończy, a oni ci już każą iść do szatni. Tryb eko jest właśnie zrobiony pod wielkie szlemy. Gdyby on tego trybu eko nie miał, to nie miałby na koncie 24 wielkich szlemów, bo by po prostu nie wytrzymał fizycznie. Nikt, tak jak Djokovic, nie opanował techniki
przedłużania, wydłużania, przeciągania i jeszcze kilku byśmy znaleźli takich sposobów na to, jak odnajdywać się, jak wychodzić z kryzysów właśnie w meczach wielkoszlemowych. No bo no nikt mi nie powie, że Roger Federer z bajeczną techniką grałby do dziś, nawet gdyby nie to kolano. Nie wiem, czy Roger właśnie znalazłby tyle ognia w sobie, co Djokovic, kiedy miałby się spotkać z tą młodą falą. Wcześniej Sinner, Alcaraz, teraz ci nowi. No nie wiem, czy on by znalazł. A właśnie Djokovic potrafił to wszystko tak wypośrodkować, tak wypracować te wszystkie swoje schematy, sposoby grania na długim dystansie, że śmiem twierdzić, tak jak to zresztą powiedziałeś, że żeby skreślić Djokovicza, trzeba poczekać do wielkich szlemów. A jak Djokovic powie stop, nie gram, to wtedy możemy go skreślić. Bo jeszcze Singapur pewnie pojedzie. Także to będzie bardzo, bardzo ciekawy Roland, tym bardziej, że Alcaraza na ziemi Djokovic boi się jak ognia. Mimo to, że zagrali piękny finał igrzysk, te 2 tiebreaki, mimo to, że wcześniej jeszcze go ograł, pamiętasz, jak te takie jakieś skurcze, spazmy łapały. Nie, to jest takie Djokoviczowe, Alcaraza. że jak to się zaczyna, to ja jeszcze go nie skreślam, rywal już tam... Dokładnie, ale patrz, ubył mu taki człowiek, który na dystansie, jak już dorósł, to mógłby być bardzo groźny dla niego, na ziemi, bo te zawijańce forehandowe, wiesz, to bieganie jest niesamowite, Alcaraz. To jeden mu ubył, więc na pewno na wieś o tym, że nie zagra w Rolandzie, już gdzieś tam, wiesz, zabiło mocniej serce. Tylko teraz troszkę, wydaje się, patrząc na te wyniki, wpada w panikę, bo sam Djokovic zdaje sobie sprawę z tego, że no trochę tych spotkań mu brakuje. Wiesz, to jednak lekko zardzewiały. Tak, latami, mistrz grania na punkty, trenować możesz, ale jednak to granie meczowe jest ważne. Rafa Nadal, pamiętasz, był jedynym człowiekiem, który wygrywał Monte Carlo, Rzym, Madryt i wygrywał Rolanda. Dzisiaj, patrząc na poziom fizyczny tych meczów, długo, nie do wykonania. W takim krótkim okresie, to tak? W życiu nikt byś to na Rolanda, jakby ktoś dzisiaj wygrał taki... No nawet Sinner wygrałby Monte Carlo, Rzym i Madryt. Akurat. No już Sunshine Double samo to nie zawsze udaje się wygrać podwójnie, a co dopiero taką Europa Tour. Ale właśnie i nie wiem, czy tutaj się nie zagalopowałem trochę, bo patrzę na Sinnera i na jego też sylwetkę, sposób grania, jak ewoluował, jak zmienił swój tenis też na bardziej ekonomiczny. To przecież on wygrał w Rzymie, on wygrał w Madrycie. I powiem ci, że jeszcze nie wygrał w Madrycie, ale jak wygrał, bo to galop, jakby wygrał w Madrycie, to nadal dla mnie jest faworytem Roland Garros. Bo popatrz, jak on wygląda. On wygląda jak maratończyk, jest silny. Te narty, które trenował za młodu. Dzisiaj Popyrinowi to 6-2, 6-0, tak? No ale Popyryn to wiesz, to jest showman, który tam złamie rakietę na szybkim, może jak ten serwis forehand, to może jeszcze by tam coś zrobił, ale na ziemi. Status Jannika Sinnera jest w tej chwili taki, jak Igi Świątek za najlepszych czasów. Już się boją go w szatni tak mocno i nie bardzo jest jak go ugryźć. Nie bardzo jest czym mu zrobić krzywdę. No to Zwieriew nawet nie ma podejścia. Nie, Zwieriew, tak? to pamiętasz w ogóle finał w Rzymie, no klęska. Tak. Ale mecz na przykład z Hodarem pokazał, że sam Sinner, patrząc po minie, po tym jak gestykulował, jak tam rzucał spojrzenia w stronę boksu, no, lekkiego Pietra miał i rzadko widzimy Sinnera, który zostaje zmuszony do maksymalnego wysiłku fizycznego. Przypomnij sobie te takie decydujące piłki, breakpointy, piłki na objęcie prowadzenia, nie grane były bezpiecznie i na przeczekanie. Nie, on bardzo szybko szedł po taki decydujący cios, co zdarza się niezmiernie rzadko w przypadku jego tenisa, bo wiedział, że ten Hodar w rozkręcających się wymianach robi się coraz lepszy. Nie pęknie fizycznie, robi się coraz lepszy. A to jest dowód na to, że Sinner nawet wolał w pewnym momencie grać bardzo ryzykownie. Okej, wszystko mu się udawało, bo miał bardzo dobry dzień. Ale teraz się można zastanawiać. Tu 15 cm w prawo, 15 w lewo. Punkt dla rywala. Przecież ile miał breakpointów? On miał chyba 8, Hodar miał 8 breakpointów, z czego 2 razy podwójnie.
2 razy 40-15, wiesz, zamykasz oczy, mówisz, dobra, walę z całej siły, trafiam w narożnik, w tak zwane okno, czy spojenie I wejdzie. i jest gem. A on mu na to nie pozwolił ani razu. On likwidował te breakpointy albo asem, albo jakimś winnerem, wiesz, no. To też pokazuje, że jest piekielnie mocny psychicznie. Wracając do Djokovicza, to ja mu życzę jak najlepiej, bo jak jest w turnieju Djokovic, to wiadomo, że coś ciekawego będzie się działo, że nie będzie taki młódzki, będą jakieś wywiady, tutaj wiesz, ktoś go spyta, jakieś kontrowersje będą. No i też zastanawiam się właśnie, jak ten Nowak Djokovic chciałby pożegnać się z tenisem. A jak myśli? Jakbyśmy go zapytali, tutaj by nie ma. Tak? Nie wiem, ale ja nie wiem, czy on sam to wie. Nie wiem, czy on sam wie, ale właśnie to jest ciekawa sprawa, gdyby dać mu wybór, słuchaj, Nowak, wygrywasz Paryż, ale to jest Nie, koniec. no jakby Australię wygrał, to myślę, że by skończył. No ale to nie wygrał, Ale no nie to wygrał. da. Czy on do Australii czeka w ogóle? Wygrywasz Paryż, ale absolutnie koniec. Bierzesz to i ogłaszasz światu, że jest koniec, chodzisz z 25 tytułem. Serbowie są specyficzni No, i oni są tak. tacy, że trzeba ich faktycznie dobić, więc liczba 24 tak się przewija, bo też mi wyskoczyło, że 24 zwycięstwo meczowe w Rzymie w wieku 24 lat niosła cię Iga Świątek, więc 24 jeszcze wielkie szlemy. Dobre, pytanie, o którym będę myślał i chętnie bym zobaczył mecz Podar Djokovic w Paryżu. To by była niezwykła gratka dla kibiców tenisa. Słuchajcie, może na koniec jeszcze pytanie o Huberta Hurkacza. No bo jednak challengerowo jakoś tam schodkami Coś tam, tak, do tak. góry, trafił tego Arnaldiego, Tak. odbił się, słaby mecz, ale no Hanfman, tak, wygrany pierwszy set 7-6. No i potem to samo, co się chyba w Rotterdamie zdarzyło, tak, z Bublikiem poniekąd i mecz jednak przegrany. No i jaka diagnoza tego? Jaka jest pana opinia? Bo to mnie akurat bardzo ciekawi. Ty mi panujesz tutaj w tym programie od początku, to ja już ci mówiłem, żebyś nie panował, ale okej, dobre wychowanie z domu, ale już mi nie panuje. Głupio mi, także dobrze. Nie, tam bez przesady, nie panuj. Słuchaj, najważniejsza rzecz jest taka. Jak nie poszło w Stanach, zszedł na poziom challengera, ale bardzo mocnego. Tam też Belucciego chyba dostał. Tam od razu w pierwszej rundzie. było szybko, bo tam był mocny challenger. To było 300 000 dolarów, to była bardzo mocna. Teraz ten challenger to była 175, więc obsada troszkę mniej taka agresywna. Ja się cieszyłem z jednej strony, że kilka spotkań zagrał, więc taką miniserię zrobił. To, czego mu brakowało, czyli to ogranie Tylko w challengera. turnieju. Tylko wiesz co, ludzie trochę, tak, którzy nie do końca wiedzą, czym to ugryźć, te challengery, bardzo często właśnie te challengery w Stanach między Indian Wells i Miami, one pokazały, jak to towarzystwo, które nie liczy na półfinały, czyli ten, można powiedzieć, drugi szereg ATP, wszędzie wszędzie w tych challengerach byli. Jak popatrzyłeś na listę startową, ja mówię, kurczę, to challenger, przecież to jest dobry turniej, 500 by była z tego. Ale oni właśnie nie chcą tam siedzieć na bezdurno, to sobie w tym przerywniku zrobią, bo wiesz, przepis jest taki, że nie możesz w tym samym tygodniu 2 imprez naraz grać. Jak tydzień kalendarzowy jest, przegrasz w poniedziałek, a się zaczyna gdzieś w piątek, to nie możesz grać, bo dostaniesz karę. Dlatego oni sobie w tej dziurze takiej między grają i tam są bardzo dobre obsady. I wielokrotnie wszyscy mówili po tym, jak Hubert ogłosił, że jedzie na challengery, ja mówię, kurczę, a co będzie? Tu przy tym stole powiedziałem, a co będzie, jak tam pojedzie, żeby się odbić, a szybko przegra? I co wtedy? To jeszcze niżej schodzimy? Tylko, że trzeba pamiętać, że na challengerach ludzie walczą o życie. To nie są ci, którzy zeszli z Miami i z Indian Wells, żeby tam sobie pograć, tylko to są ci, którzy w tym przedsionku takim piekielnym tam siedzą. Może jak dobrze, grają mnóstwo, grają z tygodnia na tydzień. Tam grają bez przerwy. Może wychodzą na zero, ale to jest wtedy naprawdę dobry sezon ma facet. A z reguły są na minusie. I oni, słuchaj, widząc takiego Huberta, że nagle ktoś, wiesz, który był w pierwszej dziesiątce, zszedł na ich poziom i chce im zabrać chleb, w tym sensie, to oni go zjedzą, słuchaj, żywcem. To oni tam wyjdą ze skóry i ten Hubert, nie to, że tam jedzie jako wielki, wiesz, czyli, że teoretycznie musi wejść na jeszcze wyższy poziom koncentracji. Wiedział, bo tam to jest tak, z urzędu taki zawodnik z byłej zdychy,
ATP, wjeżdża na taki Challenger i jest tak trochę siłą rzeczy taki, wiesz, gwiazdor. Panują taki, wiesz, trochę. tam Ura bura, tu byłem, tu wygrałem, półfinał. A z drugiej strony jest dzik, który walczy o życie, który biega do wszystkiego, nikt go nie zna, Hubert sam go może nie zna nawet, wszystko przebija, fizycznie, kto wie, może nawet lepiej przygotowany od samego Huberta, zahartowany w walce, jak mało kto. No i ten Challenger właśnie, gdzie miał się odbić, pokazał, że wcale tak łatwo nie jest. Na ten, który szedł teraz, no jest troszkę łatwiej, oczywiście. Inna nawierzchnia, inny klimat. Więc i też Hubert, mam cały czas dylemat, czy on na 110% jest Zdrowy. przygotowany z tą nogą, wiesz, bo kolano to ja mówiłem nie raz, nie dwa. Sam miałem 3 operacje i Ja wiesz, 2. no, a to jestem lepszy o No, jedno. tak. Widzisz, no. Ale w sumie mamy przy jednym 5. stoliku 5. To jest tak. Zapytam kolegów jeszcze. Tak, tak. No może coś mieli. No jak Huberta dorzucimy, to mamy 6. A nawet 7 chyba mu jemu poprawiono. No. I on tam chyba artroskopię miał Właśnie, bo poprawiane. to często coś tak było jest, że to się jeszcze. sprząta, tak? Tą artroskopią to potem. I to naprawdę nie jest łatwo, nie powinno być łatwo ludziom, którzy nigdy nie mieli problemów z kolanami. Ja już nie mówię o operacji, ja mówię o jakichś tam drobniejszych takich urazach. To jak ktoś nigdy nie zaznał tego, to ciężko. I słucham takich ludzi i mówią, nie, Hubert się boi, Hubert to nie gra, nieodważny i tak dalej. No nie mogę się z tym zgodzić, bo ja na ziemnych kortach na pewno mu jest lepiej, trochę z tą nogą, bo się może ślizgać. Trochę luźniejsza, trochę tak. luźniej te obciążenia nie są tak piorunujące jak na cemencie. Bo na Ktoś też pobiega po betonie i... No dokładnie, no, bo na tym cemencie miałem wrażenie, cholera jednak, że on jest, wiesz, że on jest tak bojaźliwy, ale nie przez to, że się boi grać, czy chodzi o styl grania, tylko właśnie, że jednak asekuruje nogę. To na ziemi może być trochę lepiej, chociaż jedna rzecz bardzo mi się, mnie się nie podobała, no to nie ma większego znaczenia w kontekście samego Huberta Hurkacza. Ale na pewno jego sympatycy byli troszkę zaniepokojeni końcówką, tym setem z Hanfmanem. No właśnie. Dlaczego to tak łatwo szło? Bo jeżeli Hubert Hurkacz, 2-metrowe chłopisko, które ma zapalenie z serwisu 200 regularnie, tam 10 czy 15, oddaje gema do 0. I pal licho, że to są korty ziemne. To są korty ziemne, na których ten serwis może odrobinę mniej funkcjonuje, ale też przynosi mnóstwo zysków. Stwarza, wiesz, do ataku, do przejęcia inicjatywy mnóstwo sytuacji. I on takich gemów, zdaje się, 2 przegrał do 0 i atakował, wiesz co, analogicznie ta sytuacja Świątek Sakkari i te ataki Igi. Bez przygotowania Sakkari odpowiada, gdzieś tam bez szans na zagranie. Matchball ten dziwny, taki pamiętasz, a la stop volley. Hubert biegał do siatki z tym Hanfmanem bez przygotowania. Hanfman go mijał po linii. Właściwie pytał się, Hubert, gdzie sobie życzysz? No, momentami to... Prawda? Wyglądało to źle, żeby nie powiedzieć mocno. Znaczy Niemiec nabierał pewności w tym meczu, którą Hubert mu dawał swoimi zagraniami. Bo mu pozwalał, tak? dokładnie tak, bo mu pozwalał mu się rozwinąć w ten sposób. Natomiast niepokoiła mnie jedna rzecz. Hubert bardzo często w stronę nowego trenera, bo Gilles Servera przecież od niedawna jest, to taka oaza spokoju ten trener francuski. Się dziwię, że on z Miedwiediewem tyle. Pamiętasz z Halle, jak go wyrzucił? Niesamowite, wziął tak? plecak i wyszedł, bo już nie chciał tak. Zupełnie inny zawodnik teraz. Zupełnie. Tak? Teraz ma grzecznego, wręcz potulnego podopiecznego, ale Hubert po jednym z takich ataków popatrzył na Dużo było tych kontaktów. Dużo. On popatrzył i tak trochę, wiesz, ja odniosłem wrażenie, że to takie jest nieme pytanie, no chciałeś, żebym atakował, atakuje i nic z tego nie ma. Czyli jakby ustalony był plan na taką bardziej agresywną grę, czyli to zdobywanie tej przestrzeni, atak do siatki i Hubert jakby podświadomie czuł, że się nie wywiązuje z tego planu i trochę jak jeździec bez głowy zaatakował, po czym nadziewał się na jedną kontrę, drugą kontrę. Linia to Hanfman właściwie szedł w ciemno, z takim wyprzedzeniem mijał, że Hubert wielokrotnie do linii pola serwisowego nie dobiegał, już go piłka mijała. A to jest najlepszy dowód, że ten atak jest w złym tempie, ze złą mocą, ze złą głębokością i jeszcze coś tam można do tego dopisać. Ale to są najważniejsze rzeczy, których po prostu nie było. I akurat tutaj przed Roland Garros
no to się obawiam, powiem ci mocno o Huberta, bo akurat w przeciwieństwie do Dżokowicza, który opracował, wiesz, plan życiowy na 3 sety, 5 setów, to tutaj Hubert, odkąd go oglądam, a śledzę go ładnych parę lat, to mam wrażenie, że 5-setówki, takie grane, wiesz, na noże, jak się jedna przytrafi, to potem jest już źle albo bardzo źle. Jest wręcz takie, mam wrażenie, od lat tak reaguje na samą myśl, na sam fakt grania do tych 3 wygranych setów jakoś alergicznie, wiesz, na to. Nie mam tego przekonania, bo ten jeden Wimbledon, gdzie on tam strzelił do półfinału z Rogerem, No, już trochę lat minęło. to trochę lat minęło. Poza tym inaczej wygląda 5-setówka na trawie, przy takim serwowaniu jeszcze, a inaczej na ziemi lub na cemencie, gdzie ten cement jest nie za szybki, wszyscy na nim grają, nie ma już takiej specyfiki, że są, wiesz, grupa ludzi, która umie na trawie, tylko specjaliści od cementu, no i Hiszpanie, południowcy i reszta na ziemi, bo nikt inny nie potrafi. Nie, dzisiaj już wszyscy grają. Właśnie to dlatego u mężczyzn ten poziom fizyczny jest taki, że pozwala grać wszystkim wszędzie na tym samym poziomie, bo kiedyś trawa, pamiętasz, wydeptana ścieżka jak na skrót do siatki i tam zaorane Że można pole. było po śladach iść, tak. Pole zaorane w karach serwisowych, z tyłu tam troszkę, a dzisiaj Wimbledon wygląda tak, że masz z tyłu pastwicho, a tu masz zieloną połać. Oni przestali biegać tylko linia. do siatki. Dokładnie. Słuchajcie, zaczęliśmy optymistycznie, skończyliśmy może trochę mniej, ale trzymamy kciuki za naszych tenisistów. Drugi tydzień Rzymu trwa. Kiedy następny? Trzeci serwis? Znaczy- Jakie plany? Jest plan, żeby podsumować tak no, długofalowo taki program zrobić solidny i omówić wszystkie za i przeciw Polaków. Głos z góry, bo to że sobota. Głos z Czy góry, ten głos mówi, z że góry wie sobota. lepiej? No, może coś wie. W każdym razie na pewno będzie miejsce na Madryt i Rzym, żeby podsumować wszystko. Trzymajmy kciuki, żeby Iga doszła jak najdalej, żebyśmy mogli porozmawiać o finale, oczywiście o występach Polaków, które były skromne dosyć przez te 2 tygodnie. No też powiemy. Magda też szybciutko. Tak, będzie więcej trochę czasu, żeby się pochylić nad tymi nowościami, czyli Hodar i spółka i Baptisti spółka. No na pewno, no, spodziewajcie się w końcu tygodnia. Głos z góry mówi sobota, może niedziela. Jakiś griny w sobotę, nie? Zgrany coś? Nie, to bardziej wiesz, rower. Trzeba no tak, dopasować, sezon. bo ekipa czeka. Sezon się zaczyna. Ile? 6 tysięcy subów do kolejnego live'a. Słuchajcie, no to ja dałem suba już dawno, wy też dajcie. Cieszymy się, że byliście tutaj z nami. Posłuchaliście tej prawie półtorej godziny dyskusji o tenisie. Porozmawialiśmy poniedziałkowy wieczór. Konkurencja na YouTubie duża, więc tym bardziej łapki w górę, komentarze mile widziane. Trzeci serwis, Lexidor, bardzo dziękuję. Dla Dziękuję mnie bardzo. duża przyjemność zawsze porozmawiać, posłuchać. Tym bardziej dzisiaj w roli takiego nieprzeszkadzacza prowadzącego. Dawid Dobrasz, dziękuję, dobrego wieczoru. Jeszcze raz łapy, suby, komentarze, będzie nam miło. Dziękuję. Łapeczka na koniec. Także